Dzisiaj w teście dowiecie się odnośnie deski DHS 301 Hurricane. Opowiem też o piłkach plastikowych, które są wprowadzone od kilku lat oraz dopowiemy tutaj w teście i przedstawimy kilka elementów wprowadzających topspin backhand. I oczywiście chciałbym wszystkich serdecznie zaprosić na stronę, którą tutaj widzicie, ttexperts.com. Już jest odpalony blog, którego link nazywa się blog.ttexperts.com i serdecznie wszystkich zapraszam. I na rynku jest bardzo dużo desek z Arylate Carbonem, które ich segment jest od off do off plus, natomiast ta deska bardziej pasuje pod deskę off minus i jest odpowiednia do osób, które chcą grać troszkę wolniejsze tenisowe z dużym czuciem. Dzisiaj na tej desce miałem przyklejone obie okładziny takie same do Nika Bluefire M2 maksymalnej grubości. Wydaje mi się, że spasowanie deski z okładzinami było dobre, ponieważ ta deska odpowiada najnowszym trendom okładzin tuningowanych i nie czułem jakiegoś tutaj dużego dyskomfortu w grze. Było dobrze. Uważam, że deska w porównaniu z oryginalną, z którą na co dzień trenuję, była odrobinę wolniejsza. Natomiast czułem dużą kontrolę i czucie w tej desce, ale natomiast dla mojej gry była troszkę za wolna. Wszystkie moje opinie i komentarze na temat testów sprzętów, oczywiście mówię z perspektywy zawodnika, mojej wizji, moich kolegów, którzy grają w pierwszych ligach lub w czołówkach drugich lig, a nawet w superligach. Deska stoi na wysokim poziomie odnośnie kontroli i to jest jej najlepszy czynnik, bardzo wysoka kontrola. Ciężar deski jest porównywalny z deskami wszystkimi innymi, bodajże chyba ta deska ma 85 gram, więc to jest segment wagowo porównywalny z innymi deskami, więc nie odczuwałem tutaj żadnej różnicy. Nie wiem, czy mieszałbym okładziny jeszcze szybsze do tej deski, ponieważ sama deska nie generuje jakiejś dużej mocy, więc kombinowanie w stronę jeszcze szybszych i dynamiczniejszych okładzin myślę, że nie miałoby to większego sensu, więc ta okładzina jest dobra ta deska jest, dobra dla okładzin, którymi teraz gram ofensywnych, natomiast sądzę, że okładziny wolniejsze, a nawet jakieś antytospinowe i defensorskie bardzo dobrze komponowałyby się z tą deską. Myślę, że zawodnicy właśnie, którzy potrzebują w grze dużo czucia, grają bardzo regularnie na stół, nie mają takiego stylu gry, który wymaga, by szybko kończyli akcje i zdobywali piłki dzięki dużej mocy, ponieważ żeby zagrać taką silną piłkę, naprawdę trzeba włożyć dużo siły, żeby takie uderzenie zagrać.
Odradziłbym tą deskę osobom, które właśnie mają styl gry, zapotrzebowanie na styl gry, żeby szybko zdobywać punkty z dużą mocą, ponieważ ta deska, tak jak wcześniej wspomniałem, ma duże czucie i nie jest aż tak szybka, jak na offa przystało. W dodatku, w mojej subiektywnej opinii, ta deska jest bardziej offem minus i amatorzy powinni bardziej sugerować się tym, że jeżeli mówię, że to jest deska z dużym czuciem, to nie jest to silny Al+, jednak dla osób właśnie grających amatorsko myślę, że szybkość tej deski będzie nawet na wysokim poziomie, jak nie za wysokim. Natomiast gra ze stołu dawała mi dużo frajdy, ponieważ mogłem zagrać piłkę z czuciem, podbić, a nawet zagrać mocno w dowolne miejsce na stole, więc to mi dawało dużo frajdy w tej desce. Najlepiej gra się elementy delikatnie od stołu, ponieważ deska ma dużo czucia, więc element typu blok czy jakaś kosa albo pospolity grzyb kontra topspin krótkim topspinem gra się bardzo dobrze. DHS 301, którą testowałem, ciężko stwierdzić, czy jest lepsza od Butterfly, natomiast myślę, że może być dobrym zamiennikiem dla osób, które chcą spróbować bardzo dobrej jakości deski, natomiast innej firmy, ale myślę, że cena deski jest dużo bardziej konkurencyjna. Uchwyt deski aktualnie, którym grałem, to był FL. To jest uchwyt, którym nigdy w życiu nie grałem. Dlatego ten uchwyt od początku, jak chwyciłem deskę, nie pasował mi. Dlatego ja wybrałbym płaski uchwyt i myślę, że miałbym dużą frajdę z gry tą deską. Porównując tą deskę do deski DHS Fangbo 2, myślę, że ta deska jest bardziej równa, ma większe czucie, natomiast jest wolniejsza i myślę, że porównując te dwie deski do gry wybrałbym tą deskę. Elementy od stołu, właśnie elementy bloku, kontra topspinu, gry ofensywnej grało się zdecydowanie lepiej od deski Fangbo B2. Uważam, że piłki plastikowe na pewno pomogą środowisku i te tworzywo można bardziej przetwarzać.
Natomiast grę w tenisa stołowego znacznie zmieniły, ponieważ każda marka piłki, nawet nie marka, wystarczy, że piłka ma inny segment gwiazdkowy czy 2.1. Każda piłka ma inne odbicie i jest tego bardzo dużo. Aktualnie w Polsce dominuje T-Bar, ponieważ ma kontrakt z Polskim Związkiem Tenisa Stołowego, więc na głównych turniejach i rozgrywa się tą piłką mecze. Natomiast jest bardzo duży harmider, ponieważ kluby grają różnymi piłkami od przeróżnych marek, od Butterfly'a po DHS, po Nitaku, więc jest tego bardzo dużo. Musieliśmy przenieść nasze stanowisko nagrywania, ponieważ zaczął padać deszcz, a nie chcemy stracić naszej kochanej kamery, ponieważ jest bardzo droga. Dokończymy troszkę odnośnie tych piłek plastikowych. Chciałbym dodać, że testy wykonuje się zazwyczaj na jednej piłce i to też zależy od piłki, nasze odczucie, jaką deską czy okładziną gramy, ponieważ firma na przykład piłki Butterfly'a 3-gwiazdkowe w porównaniu z piłkami Andro 3-gwiazdkowymi 3S, którymi aktualnie wykonywaliśmy ten test. Gra się zupełnie inny tenis stołowy, ponieważ generalnie piłkami plastikowymi, które generują dużo mniej rotacji, jest bardzo ciężko zagrać taką samą rotację jak wcześniejszymi piłkami, które kiedyś były. I to powoduje, że tenis stołowy jest w tej chwili, zawodnicy mogą bardziej ze sobą konkurować i rywalizować, ponieważ wcześniej wiadomo bardzo dużo wygrywało się rotacją, a ten parametr w dzisiejszym tenisie stołowym troszkę odpada. I często zawodnicy, na przykład, którzy mają styl mniej rotacyjny, na przykład bardzo dużo piłek uderzają firmą Butterfly 3-gwiazdkowymi, są mistrzami, a na przykład z piłkami T-barami, które są dużo wolniejsze, potrzeba tam troszkę więcej rotacji, czy nawet tymi Andro, która piłka ma bardziej staje. To już gra się zupełnie inny tenis stołowy i trzeba do każdej piłki tak naprawdę mieć ustawioną taktykę przed meczem, żeby nie być zdziwionym, że popełniamy jakieś wiele błędów, na przykład uderzamy kantem, chociaż wykonuje dobry ruch, ponieważ na przykład piłka inaczej się odbija, ponieważ jest innej marki, więc trzeba na to uważać i miejcie to na baczności. Mam przyjemność drugi rok już grać w niemieckiej lidze. Tam sytuacja wygląda podobnie. Wiadomo, że w najwyższych ligach piłką gra się tak samo jak u nas, natomiast w niższych ligach każdy klub sobie decyduje, tak jak i w Polsce, więc jest podobny bałagan z tym i zawodnicy muszą sobie radzić i wysłuchiwać wywody odnośnie piłek między sobą. Jedyną receptą, którą możemy teraz sobie pomagać, warto zawsze sprawdzić informacje na turnieju, jakimi piłkami się gra, czy na meczu przeciwko danej drużynie. Dzięki temu możemy choć trochę się przygotować do tych piłek i zmienić nasze nastawienie, na przykład przygotowując się cały tydzień do meczu czy turnieju, bo można sobie wziąć tą piłkę, kupić z jakiejś strony i trenować nią. Nie jestem w stanie Wam powiedzieć, którą piłką plastikową na dzień dzisiejszy najlepiej mi się gra, ponieważ jest bardzo duża rotacja piłek, cały czas są modyfikowane.
i nie mam takiej, którą najlepiej mi się gra. I bardzo często muszę po prostu grać różnymi piłkami, co powoduje, że cały czas muszę zmieniać grę i na razie Wam nie polecę żadnej piłki, którą mi się najlepiej gra. Pamiętajcie, żeby lajkować nasze wszystkie filmy, ponieważ trafi to do większego grona odbiorców, dzięki czemu pomożecie nam dalej promować tenis stołowy i pamiętajcie, zapraszamy na naszą stronę. Oczywiście zapraszam Was wszystkich do wcześniejszych testów w moim wykonaniu, a także całego kanału ALTS Trójmiasto. Zapraszam Was do lajkowania, do komentowania, subskrybowania. Bądźcie z nami.